Jesteśmy tu dla pomnika Fryderyka Chopina autorstwa Józefa Gosławskiego, który stanowi model dla powstałego 14 lat później odlewu w Parku Żelazowej Woli. Jest on dla nas pretekstem dla wystawy, która mimo że wychodzi od Chopina, pokazuje niezwykłą różnorodność twórczości zarówno Józefa, autora pomnika, jak i Wandy, i scala ich twórczość w taki obraz, który łączy właśnie sztukę z życiem. Kiedy w 1952 roku powstała tu w Warszawie spółdzielnia Kolektyw, przyjaciel taty zachęcił go do przystąpienia do tej spółdzielni, która budowała tutaj takie segmenty przeznaczone dla rzeźbiarzy. To jest jedyny właściwie znany mi przypadek, kiedy ktoś pomyślał o potrzebach specyficznych rzeźbiarzy i umieścił pracownię na parterze, a część mieszkalną na pierwszym piętrze. Gdy pierwszy raz byłam w pracowni Wandy Józefa Gosławskich, ujęła mnie różnorodność twórczości Józefa i Wandy i zestawienie pomnika w całej swojej pomnikowości z obiektami codziennego użytku, które pokazywały rzeczywistość, w której znaleźli się artyści, nie tylko zresztą gosławscy tamtych czasów, czyli czasów dojmującego braku, niedostatku i nieustannego poszukiwania inspiracji i tworzywa dla sztuki. Jeśli chodzi o narzędzia, tata potrafił je wykonywać sam. Był synem kowala, więc nawet ukształtowanie ich w metalu nie przedstawiało dla niego problemu. Ale też rodzice stosowali nieraz zupełnie nietypowe materiały, jak mama, która ceramiczne główki do jabloneksu wykończyła, pucując je pastą do butów, która nadała im bardzo lekki połysk. Najbardziej osobiste dzieła sztuki, jakie są w domu, czyli zabawki na choinkę, jakie mój tata całe lata robił dla nas przed Bożym Narodzeniem. Zachowały się nawet szkice. W każdym razie były też projekty, czyli to Tak, to było naprawdę przemyślane. Materiały, których tata użył do zabawek, były dwojakiego rodzaju. Jedne to było to, co miał pod ręką. Wydmuszki, zeszyt papierów kolorowych, druciki, reklamówki opakowań do mydeł. O pięknym wzornictwie, używane oczywiście bardzo oszczędnie i z rozmysłem. Chociaż nasza pracownia ma w znacznej mierze charakter historyczny, nowoczesność wchodzi tutaj i jest nam bardzo pomocna. Mam tutaj na myśli przede wszystkim te możliwości, jakie daje nam drukarka 3D. Pierwszą taką rzeźbą, która zyskała życie dzięki nowoczesnej technice, jest nieistniejąca karykatura marszałka Piłsudskiego i Kasztanki. Ale mamy też same wydruki 3D, a naszą najnowszą zdobyczą jest miniaturka plastikowa pomnika Chopina z Żelazowej Woli. Ojciec
przywiązywał dużą wagę do tego pomnika. Ten model w skali 1:1 w ogóle ocalał dzięki temu, że kiedy tata zakończył tą rzeźbę w glinie, to była zima, zbliżał się Sylwester, a mróz tężał. Wrócił do domu i powiedział: Wanda, Chopin nie dotrzyma do rana, bo ten mróz rozsadzi mokrą glinę. No to moja mama, jak moja mama, a Józek mówi, to nie pójdziemy, odlejemy Chopina. I tak się stało. Spędzili tego Sylwestra w zimnej pracowni i zawsze mówili, że to był ich najpiękniejszy Sylwester. I tak ten Chopin stał sobie w pracowni. Do momentu, kiedy pani Hannie Wróblewskiej-Strauss przyszedł do głowy pomysł, że właściwie w Żelazowej Woli brakuje jej jakiegoś pomnika Chopina na osi dworku. Przyszła do nas, Chopin znalazł uznanie w jej oczach i tak miała miejsce realizacja, która nastąpiła kilka lat po śmierci ojca, bo dopiero w 1969 roku. W zasadzie we wszystkich wizerunkach Fryderyka Chopina, które stworzył Józef Gosławski, widnieje z jego wyboru oczywiście kokarda, znajduje się pod szyją Chopina, zmiękcza moim zdaniem przekaz tego pomnika i staje się takim symbolem zdystansowania i bardzo pasuje nam do tej puli obiektów pozostałych, które pokazujemy. W takim dualizmie, który dla mnie to jest bardzo ważne, pokazuje, jak sztuka wiąże się z życiem i daleka jest właśnie od tych postumentów i w związku z tym można się z nią utożsamić na takim poziomie ludzkim.